Halo, cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym słonecznym dniu na słonecznej farmie w Portugalii. Spadła temperatura, dzisiaj jest 12 stopni. Wygląda słonecznie, ale jest naprawdę chłodno. Dalej nie jest tak zimno pewnie jak w Polsce, ale jest czuć chłodny wiatr taki przybył. Jedziemy teraz na farmę do Izabeli i Wiesława. Na farmę, chyba bardziej to jest domek, ale zobaczymy na miejscu. Blisko nas, 15 minut stąd, kupili sobie domek w Portugalii. Także jedziemy zobaczyć do nich i zobaczymy, czy będziemy nagrywać, czy nie będziemy nagrywać. Myślę, że będziemy nagrywać, także pokażę Wam na miejscu, jak wygląda, ile to kosztowało, co i jak. Do usłyszenia za chwilę. Może tak stańmy, żeby słońce Ci nie... Odwrotnie tak. to zróbmy. Cześć, witajcie. Jesteśmy na farmie u Izabeli i Wiesława. Bemposta, to jest taka wioseczka i to jest farma, działka. Działka z tyłu zintegrowana z wioską. Ale jest tu dużo prywatności, nie jest to takie w środku wsi, tylko na zewnątrz jakby wsi. Dużo drzewek oliwnych, dużo zieleni, dużo wody. Zresztą Izabela Wam opowie wszystko. Cześć. Cześć. Jesteśmy na farmie, na Quincie, na działce, jakkolwiek to nazwać. Tutaj mamy 6200 metrów, więc mamy dość przestrzeni, żeby ją zagospodarować oliwkami, ogrodem warzywnym, takimi rzeczami, ale mamy też kawałek, na którym możemy potencjalnie budować sobie dom. To jest taka w Portugalii przejdziemy tam później się. całkiem cenna informacja, nie? Może pójdziemy tu naokoło, czy... Jak chcesz. Tak, jak pójdźmy chcesz. tak jak wczoraj poszliśmy. A w ogóle śmieszna historia, bo my to nagrywamy drugi raz, bo wczoraj Kamil, prawdziwa gabcia, nie włączył mikrofonu i zorientowałem się dopiero w domu, jak zacząłem składać odcinek, że nie ma dźwięku. Dopiero dźwięk na końcu włączyłem i zastanawiałem się właśnie, dlaczego mikrofon się sam wyłączył, a ja go po prostu w ogóle nie włączyłem. Także taka historia. Zobaczcie, tu są takie dwie piękne sosny. Tak, sosny są ogromne. Tak. Ja mogę stanąć między nimi, żeby pokazać, jak to wygląda. Tak. I w tym miejscu będzie hamak. Tu będzie hamak. Tak. Tu będzie Gosi taki, seno hamaku, ale niestety jak widzieliście na naszej działce nie ma drzew. tak, tu będzie takie chilloutowe miejsce. I teraz sobie idziemy, tak. tak naprawdę jak sobie uświadomiłam, to tak środkiem działki, bo mamy dużo przestrzeni i po jednej stronie i po drugiej. Tylko po prawo mamy pod górkę trochę taki teren dziki, po lewo, a po prawo mamy gaj To są oliwny. takie gospodarcze pomieszczenia, tak? Tak. Wszystko jest na planach i wszystko można zagospodarować I rozbudować. i rozbudować. Do wielkości tych pomieszczeń, nie? I Tak, chyba no- 20% tam. Tak, można powiększyć, ale no, na przykład to pomieszczenie jest takie, że jeszcze trochę i mogłoby być takim jednopokojowym. A domkiem, powiedz, nie? Iza, wy należycie pod który council? Pod Penamacor. A, to super. Pod Penamacor nawet już Tak. spotkaliśmy tamtejszego architekta. Czyli tam pod Fundao też, ten główny ten, E, tak? Ja też się jeszcze aż tak dobrze nie orientuję, No chyba raczej ale, tak. ale raczej tak. I tam architekt jest bardzo też no, taki do ludzi, no, taki I do ta ludzi. Bemposta wioseczka, ona jest 15 minut od nas. Jak będziecie z drona później widzieć Monsanto. To jest 15 minut od nas. A w ogóle gigantyczna wioseczka, bo wczoraj tutaj dostaliśmy taką informację, że mieszka tutaj 60 osób jakieś. Tak, 60 osób tutaj mieszka. Więc naprawdę I zobaczcie, tu wszystkie te pomieszczenia gospodarcze można rozbudować. Tu następne, tu trzymali pewnie kozy, owce, coś tu trzymali. tak, jakieś kury. Jakieś kurki. Zresztą poprzedni właściciele dzień po naszym zakupie zobaczyli nas tutaj, że my tu zajeżdżamy, że tak powiem, na posesję i zatrzymali nas, zaczęli się witać i dali nam taką wycieczkę. 2 godziny nas oprowadzali kawałek po kawałku, pokazując wszystko, co trzeba przyciąć, gdzie co trzymali, jak to wszystko działa. Oni są mega szczęśliwi w ogóle, że udało im się tą działkę sprzedać komuś, kto ma też taki plan, żeby tutaj hodować dalej te oliwki, te warzywa i tak dalej. Skubiemu się podoba. Bardzo. A powiedz Iza, ile macie tu oliwek? Myślę, że ze 30
Nie liczyliśmy jeszcze dokładnie, ale około 30. Około 30 oliwek i to są takie naprawdę 100 lat, niektóre mają nawet, jedna chyba ma 200 lat oliwka. Tak. Oni tak mówili, To są takie, że to jest bardzo stara oliwka. Tutaj wszystko jest takie mocno zakorzenione. To nie jest nowa farma. Ona funkcjonowała wiele lat, bo już się na internecie też odzywali do nas dzieci, wnuki tych państwa, którzy to sprzedali, że mieli tu szczęśliwe lata, szczęśliwe dzieciństwo, więc taka ziemia z dobrym vibe'em, bym powiedziała. i tam u góry, przy tym murze u góry jest pozwolenie na budowę też. Tak. I tu jest to wszystko zarejestrowane w ogóle już jako urban. Tak, tam można postawić sobie swobodnie dom i nawet już pytaliśmy, czy taki jakbyśmy chcieli będzie ok. Architekt naprawdę ma mało zastrzeżeń. On by chciał, żeby ten dom był odsunięty od ulicy. Jeszcze raz. Dobra. Drzew figowych jest kilka, bo jedno jest tutaj, drugie jest bliżej głównej ulicy, trzecie, najsmaczniejsze jest pod sąsiadem tam. O, idzie mój mąż. Cześć Wiesław. Widzimy się ponownie. Już mówiliśmy, że gabcio ze mnie prawdziwy. Damy radę. Tak, damy radę. Także jeszcze są chyba pomarańcze, tak? Tak, jest drzewo pomarańczowe, 2 drzewa cytrynowe, śliwka, gruszka, chyba jakieś jabłka, ale jeszcze nie jesteśmy na 100% pewni. Neszpery, ja nie wiem w ogóle co się robi z neszperą, ale wszyscy tu zachwalają, że takie fajne ma owoce. No i oliwki. O, a to jest na przykład ciekawa sprawa, bo to jest rozmaryn. To jest O. rozmaryn, cały wielki krzak rozmarynu, pachnie bardzo. Tak, jest zapach. No i śmieszne, no ja jakiś tydzień temu w Polsce musiałam wyrzucić krzaczek rozmarynu z mojego parapetu. Był taki i zaczął umierać sobie. A tutaj przyjeżdżamy i ten rozmaryn jest po prostu ogromny, nie? Tak. Trzeba go oczyścić, no wiadomo, to jest dużo pracy, ale to wszystko po kolei. Chodźcie, zobaczymy domy. I tu jest ten główny dom. Ile on ma metrów? Sam dom kamienny ma 36 metrów, plus tutaj została zrobiona jeszcze przybudówka. Myślę, że ona ma, no, może mieć połowę jeszcze. Może mieć trochę mniej niż połowę. Nie wiem, czy coś zobaczymy. Trochę ciemno jest, ale to można rozbudować. Tak. Zobacz, tu jest taki zbiornik. Nie wiemy na co, czy tu wino robili, to- czy tak, coś oliwki, trzymali wino, dla czy zwierząt. coś tu trzymali, tak. Więc to jest do renowacji. No to chyba coś widać jednak. Tak. Szukamy tu gekonów, bo jak tu weszliśmy pierwszy raz, to te gekony po prostu się pełno rozpieszkły. gekonów wchodzi po ścianach. I tutaj macie plan zrobić jakąś łazienkę może, Tak, tutaj jest taki plan, żeby zrobić łazienkę razem z takim składzikiem, bo no, miejsca w tym drugim domku jest mniej niż potrzebujemy, więc wszystkie jakieś zapasy środków czystości, jakieś tam ręczniki, takie rzeczy to tutaj. A tutaj mamy dom właściwy. Nawet jak na Portugalię, to wysoki jest ten, nie? Zobaczcie, to jest tak samo jak u nas. To jest solidny No. granit i to jest 60 cm granitu. Tak, tutaj. wczoraj mierzyliśmy to, że to jest 60. No. I też wszystko z kamienia. Jest taki sufit tu i podłoga. Gotowa taka antresola betonowa. Tak, tam się wczoraj Wiesław mieścił, ma 1,90 m i jak stanął na środku, to jeszcze miał Tak. z 10 cm. I dach jest nowy, tylko trzeba izolację zrobić. Ale dach jest nowy. To tyle dobrego, nie? Tak, zaizolować go ładnie. I oprócz tego mamy tu w pełni, A, właśnie. podobno w pełni funkcjonujący piec chlebowy i zapewniali nas byli właściciele, że komin też działa, że jest wszystko ok, że oni tego używali jeszcze do niedawna. Zobaczymy. Jakby wartość dodana, zobaczymy. Bardzo ładny ten piec jest Tak. też. Klasycznie Więc- tak. Myślę, że dzisiaj ciężko byłoby już taki zbudować. Super, naprawdę. No. Więc tak to Duży potencjał. wygląda. No, oczywiście, wiesz jak to jest, no, jak ktoś widzi ten potencjał, to go widzi. Jak Tak. ktoś oczekuje, że kupi coś gotowego od razu do zamieszkania, no to niestety, ale Powiedz już nie jest w Iza, tych jak pieniądzach. możesz, jaki jest koszt takiej działki tutaj? tutaj około 40 000 euro i to jest dosyć duży koszt, jak na taką powierzchnię, bo wiesz dobrze, że są i tańsze dużo tak. działki, ale no my mamy tutaj
luksus, bym powiedziała, bo tak, prąd jest w ulicy, jesteśmy przy głównej ulicy Tak. wsi, więc prąd bez problemu. Woda jest w naszym ogrodzeniu, więc zakładamy licznik i mamy normalną miejską wodę taką użytkową. Tak. A oprócz tego mamy odwiert. Nie wiemy, jak głęboki jest ten odwiert. Ile on może mieć? Z reguły, Jeszcze nie mierzyłem. Jeszcze ale nie wiesz wiem. co, z reguły tutaj odwiercają na 100 metrów. Ty mówisz na 100, 60, nasi 100. znajomi z Węgier powiedzieli, że 75, no więc A, gdzieś tam tak, musi być tak. taka mniej więcej odległość. Uwaga, bo to jest rów melioracyjny. Ale tutaj wody jest dużo, także nawet bardzo może dużo. nie tak głęboko, bo jest... Mierzyłem studnię, Tak, 4,5 metra głębokości, to tak jak 4,5 nasza, metra 5 szerokości. metrów. Znaczy średnicy. Zobaczcie, Średnicy wynika, tak. że to jest jakieś 70 000 litrów. i zobaczcie, tu jest ten odwiert, wystarczy tylko pompę włożyć i jest woda Nie wiem, gotowa. czy ja dam radę tu podnieść. Nie, tam jest taka rura Tak, tam po prostu już. wystaje tak, rura, tam tam nie ma wystaje jakichś rura mega ciekawych rzeczy. I do nie? środka wrzuca się po prostu taką pompę z wężem. A tu jest stara, klasyczna, portugalska studnia. Jest ogromna. Mechanizm dalej jakby działa. Tak, trzeba podczepić Zardzewiały osiołka. jest, ale działa. Nie. Skudi nie nie skacz wolno. tam, nie wolno. Zobaczcie, jaka jest olbrzymia. Ile mówiłeś ma? O 4,5 metra średnicy. 4,5 metra średnicy ma ta studnia. I od lustra wody w dół 4,5 metra. Wow. No, z obliczeń wychodzi jakieś 68,5 tysiąca metrów wody. I rzęsa jest, bo naturalnie jakby ochrona przed słońcem, tak się wtedy, jak jest czysta woda, to tak się robi. Ale to kiedyś działało i tu jest taki mechanizm, który przelewał wodę tu do tego zbiornika. Tak. O, tu wystarczy farbą pomalować i zrobić naturalny taki mały Basenik. basenik. A i tu są granaty jeszcze. A tak, Tak. zapomniałam A, powiedzieć, i że drzewo jest drzewo granatowe. granatów, tak. Też Też jest. wygląda na dosyć wiekowe. Jest na pewno wiekowe i w sierpniu było obsypane granatami, ale Tak. jeszcze nie były dojrzałe, a teraz mamy pierwszą połowę grudnia i niestety już granaty zostały zjedzone Tak. przez ptaki I raczej. widać, że nikt ich nie zbierał, bo jeszcze wiszą na drzewach. Tak, resztki. Trzeba poprzycinać drzewka, a tu następne To figa, duże tak. drzewo figowe. To figa. Drzewo figowe i tu, zobaczcie, Cytryna. cytryna. Piękna, duża, już cytrynki rosną. One są prawie dojrzałe, Tak. jeszcze potrzebują pewnie ze 2 tygodnie, żeby Aha. były takie super. Ale co my tu zauważyliśmy, że nie musisz zrywać ich, to nie są jak jabłka, nie? Nie zrywasz ich, oni je zrywają sobie przez ileś miesięcy. Tak, to prawda. To Że dzisiaj prawda. jedną, jutro jedną. To prawda. No tak korzystamy od kilku dni z pomarańczy, że zrywamy sobie po prostu tyle, ile potrzebujemy. I tam jest wyjście tutaj, tam przyjechaliśmy od tyłu, a tu jest wyjście na Główną drogę. główną drogę. W wiosce. Tak, zobaczcie, tu jest bramka. I to też wszystko należy tu Tak, do posiadłości i tu jest możliwość budowy domu na tym, tak? tak, dokładnie na tym kawałku od ulicy, to jest dom sąsiadów, A aż tutaj do mniej więcej dotąd. Tak. Więc miejsca jest dość, żeby taki dom, no do figi powiedzmy, no bo to... Tak. I zobaczcie, tutaj wychodzimy na główną drogę. Można parking zrobić. O, ktoś tam coś piłuje. Tak, drzewo na zimę sąsiad sobie układa. Tak. I jeszcze odnośnie tego terenu pod budowę, to Kamil nieraz mówiłeś, że trzeba uważać, nie? Bo jak się tutaj Tak. rozmawia z urzędnikami, to jest różnie. Więc myśmy zachowali wszelką ostrożność. Sprawdzała najpierw tą ziemię nasza prawniczka polskojęzyczna, z polskiego pochodzenia, ale mieszkająca tutaj. Panama Cor, tak? Ona nie mieszka w Panama Cor, ale mieszkała. Jej mąż jest stąd, więc tak dobrze jakby zna tą specyfikę. No i odszukaliśmy wszystkie mapy geodezyjne, jakie się dało, żeby je obejrzeć. I jeszcze byliśmy właśnie na spotkaniu z architektem. Więc jakby musimy, po to, żeby być tak zabezpieczeni i pewni, że to, co chcemy zrealizować, to ma szansę powodzenia. Ale to później. Zobaczcie, tu taka stara oliwka. No ta oliwka to ma chyba, tak? To jest ta Za najstarsza. 200 lat, tak. To jest ta 200-letnia oliwka. Masywna.
Tak, i ona będzie dalej rosła sobie, No tylko znowu trzeba ją tak. oczyścić, powycinać te dziki wszystkie z niej. Ciężko w te ogóle rzeczy. cenę dać na coś takiego. Na 200 czy 100-letnie oliwki. Nie ma ceny, myślę, na No, coś to- takiego. Około 1,5 metra średnicy. I jak byliśmy tu w sierpniu, to wszystkie te oliwki były obsypane Tak. owocami, nie? Tylko tyle, że no, dotychczasowi właściciele to oczywiście zebrali zanim... Tak, skorzystali jeszcze zanim tak, sprzedali. ale to dobrze, bo przynajmniej się nie zmarnowało, bo my tak. byśmy tego nie zrobili. No, Nie w tym trzeba je roku. przyciąć na pewno. Przyciąć. A będziecie je teraz przycinać, czy nie będziecie? Nie będziemy ich Dopiero teraz za rok. przecinać, bo nie mamy czasu na to teraz, wiesz? Tak. Musimy wracać, organizować się na różne sposoby. A i też pytanie, czy planujecie tu na stałe już przyjechać? I dlaczego też Portugalię? Bo to nie zapytałem się. Kiedyś planujemy na pewno na stałe przyjechać. Nie wiemy jeszcze, jaki jest tutaj horyzont czasowy. Mam nadzieję, że dosyć bliski. To wszystko zależy od tego, jak nam się uda tutaj zorganizować przestrzeń do życia. Dlaczego Portugalia? Bo jest tutaj mega spokojnie, bezpiecznie pod kątem takim geopolitycznym, bym powiedziała, czego nie można chyba powiedzieć aktualnie o Polsce. No ale dobra, nie wnikajmy, bo każdy ma tutaj swoje jakieś przekonania. Jest relatywnie tanio, to znaczy to jest życie, na które możemy sobie pozwolić, a dodatkowym atutem jest niesamowity klimat, bo jesteśmy tutaj w grudniu, mamy kurtki na sobie, bo trochę wieje, ale ogólnie to jest 14 stopni, pełne słońce, no i Jingle Bells leci w radiu, no to po prostu mózg wysiada, nie? Ta pogoda jest tutaj niesamowita. Ale fakt, że trzeba było też tutaj być w środku lata, kiedy te temperatury były dla niektórych zabójcze. Dla nas nie okazały się jakieś bardzo zabójcze. Trzeba po prostu przestrzegać siesty. Tak. Więc skoro nam się tu podobało, jak było żółto, sucho i gorąco, to teraz to jest jak wieczny maj. Jest naprawdę Dokładnie. pięknie. Jak lato w Anglii. Tak. O, a tutaj mamy właśnie, Tak, tu jest dostęp wodę. do wody. wystarczy Zobacz. założyć licznik, poprosić w urzędzie, żeby założyli nam licznik i można korzystać. To jest bardzo Ej, Skubi, cenne. wracaj. Skubi, wracaj. I zobaczcie, tu jest drzewo Tak, to jest pomarańczowe. pomarańcza. Wracaj, Skubi. Chodź. Zobaczcie, piękne, wielkie drzewo pomarańczowe. I ono ma mało owoców, bo ono nie było ani cięte. Zwiniemy pomarańczkę. O, ta już jest normalnie. Tak, one już są dobre. One już są dobre. Tak, już zaczynają się suć nawet. Niektóre pewnie tak. Czekaj, zerwę ci drugą. O, ta będzie lepsza. Dziękuję. Zobaczcie, jaka piękna pomarańcza prosto z drzewa. I wróciliśmy tutaj teraz do początku. Tak, do tego działki. wjazdu. Wjazdu od Powiedz, tyłu. Iza, że tak. czy patrzyliście na przykład też w innych krajach, we Włoszech, w Hiszpanii gdzieś, czy od razu zdecydowaliście się? Patrzyliśmy. Hiszpania nam nie odpowiadała z kilku względów takich organizacyjnych i przepisów tam panujących, ale rozważaliśmy nawet Tajlandię w pewnym momencie. Tylko, że no, też było parę warunków, żeby nie było żadnych katastrof takich typu tam tajfuny, trzęsienia ziemi. No, my po prostu chcemy bezpiecznie sobie tutaj powolutku funkcjonować. Tak. I to jest dobry kraj do tego, tak mi się wydaje. Jest tu naprawdę cisza, spokój, 60 ludzi we wiosce. Tak. Z czego znam już pewnie z 10 osób, Tak. bo jakby... Wszyscy tutaj wszystko wiedzą, także i zobaczcie, z tyłu jest, tam już jest lasek, tak? Tak, tam jest lasek, a przed laskiem jest murek i ten murek jest naszą granicą. Tak, zobaczcie, pojedziemy tutaj do tego murku i pójdziemy tam Wysoko. z tyłu. Wysoko, tak. Tam, gdzie wczoraj już byliśmy, ale się nie, to znaczy nagrało się bez dźwięku. Nagrało się, ale się nie Nagrało opowiedziało się. ale tak. I tutaj też drzewa korkowe są. Tak. Tak, bo to są drzewa. Tak, tak, tylko malutkie te dęby jeszcze, takie. Bo to są dęby tak naprawdę. Te drzewa korkowe. Ale malusieńkie jeszcze. Tak. Zresztą my chyba nie będziemy z nich korzystać w takim zakresie, żeby ściągać ten korek.
Zobaczymy. Tak, no to jeszcze. I tutaj gdzieś widziałem, że chyba właściciel też ściął drzewa jakieś. Bo Tak. tutaj widać, że jedno drzewo jest ścięte. Tak, coś było ścinane, ale to już chyba jakiś Tak. czas temu. To jest Ej, sosna. Skubi, wracaj, Skubi! Zobacz miglanca. No gdzie? Aha, no właśnie dlatego potrzebujemy Tak, dobrego tutaj sosna płotu. była, bo widać po korze. Bo Iza, wy macie też psy, tak? I koty. Tak, mamy 4 psy, 2 koty, więc przyjechanie tutaj z nimi wszystkimi to wymaga naprawdę dobrego zabezpieczenia przynajmniej części terenu. Zwłaszcza, że psy nie są duże. Tak jak Scooby jest duży i skacze górą, to nasze psy pewnie będą się przemykać pod siatką, a tego bardzo chcemy uniknąć. No, wszystko do dopracowania. Tak. I zobaczcie, tu też jest taka duża sosna. I tu chyba też była druga duża sosna, którą O, a tu też eukaliptus właściciel... nam rośnie, nowy. Od razu go usunę. Tak, eukaliptusy, one bardzo są łatwopalne, lepiej ich za dużo nie mieć na ziemi. Jeden tam jest ok, ale generalnie lepiej, czym mniej, tym lepiej. Tu jeden właśnie rośnie, to jest też eukaliptus. My chyba też jednego eukaliptusa posadziliśmy u siebie. Tak. Tu była sosna, widać chyba właściciel też wyciął. Mhm. A eukaliptus też wycinał go, bo tu widać, że są te Ta skory, tak. Więc on musiał być bardzo duży już Tak. i został wycięty. I zobaczcie jak on, o kurde, Skubi. To się Natura. wytnie. Oznaczenie terenu. Tak, o, widać, zobaczcie, tu był taki wielki eukaliptus. O, zobaczcie, olbrzymi. No i tak trochę się zmachaliśmy, a dopiero doszliśmy do zabudowań tych właściwych. Jeszcze jest dużo miejsca tam do bramy. I zobaczcie, w ogóle cała ta działka jest w takiej dolince. Dlatego tu jest bardzo dużo wody, nie ma problemu z wodą, bo jest widać, że wioska jest wyżej i tutaj jest wyżej, a tu jest taka naturalna dolinka. Tak, za nami w ogóle jest góra, na której jakby nic się nie dzieje. I wczoraj byliśmy na herbacie u sąsiada za tą górą i tam u niego znowu jest tak, że jest troszeczkę płaskiego i troszeczkę w dół. Tak, o, zobaczcie, z daleka tam widać Monsanto. No. Tak, dobrze mówię? To jest Monsanto, nie? Myślę, że ty lepiej wiesz niż ja. Tak, to jest 100%, bo widzę maszt i widzę ten, to jest Monsanto. No. Pięknie. Tam trzcinki jakieś też rosną. Tak, to świadczy o tym, że jest bardzo dużo wody właśnie też, bo te trzciny rosną. Tak, No i to, że na przykład nikt tej pomarańczy nie podlewał w tym roku, a mimo wszystko ona zaowocowała i to ładnie. No nie tak jak u sąsiadów, ale całkiem ładnie, bo pomarańcze podobno trzeba podlewać, nawet jak ma wodę w ziemi, to i tak w lato trzeba ją tam trochę podpielęgnować tym podlewaniem. no także słuchajcie, tak wygląda właśnie taka działka blisko wioski. Dziękujemy Wam za oglądanie i subskrybujcie i lajkujcie. Iza, Pa, do chcesz kogoś zobaczenia. pozdrowić? Jeszcze przyjdzie na to pora, Tak. żeby pozdrowić. Wszystkich bym chciała pozdrowić, więc wiesz jak to jest. Jeszcze na pewno mieszkamy blisko siebie, także Tak, na pewno na się pewno jeszcze się spotkamy, jakiś grill, jakieś coś. Na pewno to uwiecznimy. Także trzymajcie się na razie i do zobaczenia.